Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rosji, o Władimirze Putinie, o tym, jak on traktuje, jak on podchodzi do Donalda Trumpa. Czy to jest strach, szacunek, obawa, czy raczej lekceważenie i bardzo umiejętna gra? W jakim stanie jest Rosja? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, bardzo dziękuję za wasze wsparcie, pozdrawiam mecenasów i przypominam, że trwa wojna na Ukrainie, a my ciągle zbieramy na samochód dla brygady, która walczy na północy kraju. Link do tej zbiórki jest pod nagraniem. Zebraliśmy już 2/3 pieniędzy, jeszcze została chyba 1/3. Serdecznie proszę o wpłaty. Ten samochód jest bardzo potrzebny, ta wojna ciągle trwa i jest dla nas ważna, a każdy taki jeden krok przybliża, pomaga w opanowaniu sytuacji. Tyle zapowiedzi, łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. O Anda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Marcin Strzyżewski, pierwszy raz w Układzie Otwartym, autor kanału na YouTubie, podcastu o Rosji i książki o Rosji. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego stosunku Władimira Putina do Donalda Trumpa. Kim Trump jest dla Putina? Czy to jest ktoś, kogo on się obawia? No bo jednak ma potężne narzędzie. Jak zechce, to może zasilić Ukrainę dowolnymi środkami wojskowymi, ją wzmocnić, czy też go lekceważy i bardzo umiejętnie rozgrywa. Tutaj oczywiście, kiedy zadajemy sobie takie pytania, nie możemy odpowiedzieć wprost, co Władimir Putin myśli. Tego z nas nikt nie wie, natomiast sygnałów, które pozwalają nam tę sytuację interpretować, jest wiele. Z całą pewnością Stany Zjednoczone mają dla Rosji gigantyczne znaczenie i to jest bardzo dobrze widoczne zarówno w ich polityce, jak i takich codziennych wypowiedziach. Oni zdają sobie sprawę i Władimir Putin z całą pewnością także, że Stany Zjednoczone mają wielokrotnie większą gospodarkę, wielokrotnie większe możliwości technologiczne i wojenne i z całą pewnością się ze Stanami Zjednoczonymi liczą. Zresztą tutaj trzeba powiedzieć, że ma to duże zakotwiczenie w rzeczywistości. Stany Zjednoczone, gdyby nie obawa o rosyjski arsenał jądrowy, byłyby w stanie tę wojnę zakończyć szybko, w sposób bardzo dla nas korzystny i bardzo dla Rosji, możemy powiedzieć wprost, przerażający. Nie robią tego w dużej mierze właśnie z tej obawy, a także, jak możemy się domyślać na podstawie różnych wypowiedzi przedstawicieli obu amerykańskich ostatnich administracji, także dlatego, że cały czas liczą na to, że Rosja jednak wróci do pewnego stopnia, powiedzmy w ten sposób, wróci do obozu zachodniego w ramach przeciwwagi wobec Chin. Natomiast Władimir Putin... Dołączę, bo wrócić nigdy nie była w tym obozie zachodnim. No tak tutaj naprawdę, powiedzmy, że to jest taka nadzieja, że ona kiedyś tam będzie, ale nigdy nie została spełniona. Wiesz co, na początku putinizmu był taki moment podczas początków wojny z terroryzmem amerykańskiej, że Rosja oczywiście to mogły być wyłącznie pozory, natomiast współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi
w walce z zagrożeniami, które Stany uznawały za wtedy dla siebie aktualne, więc tutaj być może Amerykanie interpretowaliby to jako powrót. Ale tutaj się z tobą zgadzam, no tak, to można powiedzieć, że to nie było prawdziwe do końca. Tak czy inaczej, Władimir Putin zachowuje się faktycznie w sposób, który świadczy o tym, że rozumie psychologię Donalda Trumpa. A to jest polityk, który jest bardzo mocno zakochany w sobie, przynajmniej o tym świadczą jego publiczne zachowania. Tutaj zawsze warto dopuścić, że być może ta warstwa publiczna nie jest do końca prawdziwa, ale to, co widzimy, każe nam wierzyć, że Trump lubi ludzi, którzy mu schlebiają. I Putin A to kocha wykorzysta. siebie z wzajemnością. Na to wygląda zdecydowanie. I Putin to rozgrywa. Często w takich bardzo konkretnych momentach, punktowo trafiając, wypowiedź Putina sprzed paru tygodni o tym, że Trumpowi ukradziono wybory, no to jest coś takiego, co na Trumpa działa. Steve Witkoff, specjalny wysłannik Donalda Trumpa do spraw Bliskiego Wschodu, który się ostatnio z Putinem spotykał, niedawno Tuckerowi Carlsonowi przyznał się, że przywiózł z Rosji do Stanów Zjednoczonych portret Donalda Trumpa. No to jest podarunek, który idealnie pasuje do tego rodzaju osobowości i do takiego, nazwijmy to, podejścia do schlebiania osobie, która jest zakochana w sobie. Myślę, że to faktycznie mogło zadziałać. Natomiast cały czas wydaje Jeszcze mi może się... warto dodać, bo przecież ten Witkoff w ogóle mówił, że to jest taki, no sugerował, że to jest dobry człowiek, wrażliwy, że on, kiedy Trump został postrzelony, to on poszedł do swojego popa czy księdza i się wspólnie modlili za jego zdrowie. To jest swoją drogą niesamowite, jak ten Witkoff to łyka, wszystko mówiąc brzydko. Przecież w Polsce, w ogóle w tej części Europy, no to przeciętny człowiek na ulicy zrozumiałby, co to jest za gra, a ten człowiek, będąc jednym z najważniejszych dzisiaj ludzi wokół Donalda Trumpa, kupuje to, wchodzi w to, no i to poza wszystkim jest niezwykle niebezpieczne. No tutaj faktycznie wiara w to, że stary kagiebista, zbrodniarz wojenny, paskudna postać, wychowana w czasach Związku Radzieckiego, najprawdopodobniej ateista udający wiarę na potrzeby polityczne, że się modlił o dobre zdrowie amerykańskiego przyjaciela, no to jest bardzo grubymi, albo jak to Rosjanie mówią, białymi nićmi szyte. Trudno w to uwierzyć. Faktycznie nie mam absolutnej pewności, czy Witkoff faktycznie sam to łyka, czy próbuje to wepchnąć w gardła swojej widowni i wyborcom Donalda Trumpa. W obu przypadkach wydaje mi się, że jest to bardzo niewłaściwe podejście. Nawet nie wiem, co jest gorsze. Wierzenie w takie głupoty, czy próba przekonania innych, żeby uwierzyli. Tak czy inaczej, do pewnego stopnia się wydaje, że to działa, bo w tej chwili obserwujemy faktycznie, że Donald Trump i jego administracja silniej naciskają na stronę ukraińską niż na rosyjską w próbie osiągnięcia kompromisu w tej wojnie. Prawdę mówiąc, uważam, że akurat w tym konkretnym przypadku próby osiągnięcia kompromisu są szlachetne, ale skazane na niepowodzenie, bo wielu polityków wcześniej próbowało tego podejścia z Władimirem Putinem. To nie zadziałało. Nie wiem, czemu miałoby zadziałać w tej chwili. Natomiast analizując wypowiedzi rosyjskiej propagandy, można stwierdzić, że Rosjanie z Trumpem biegną po ostrzu noża, nie do końca rozumiejąc, czy aby na pewno jest to człowiek, który dla nich chce dobrze, czy jest to przyjaciel, czy nie jest to po prostu histeryczna figura, którą można wykorzystać. Tutaj regularnie rosyjska propaganda przypomina, że nie ma co liczyć na Donalda Trumpa zbyt silnie, ponieważ podczas swojej pierwszej kadencji on wykonywał wiele gestów przyjacielskich wobec Rosji, ale jednocześnie
i wzmacniał sankcje, które wtedy obowiązywały po roku 2014 i w związku z Krymem, a tak naprawdę przede wszystkim w związku z zestrzeleniem pasażerskiego samolotu nad Donbasem, bo to właśnie wtedy się pojawiły te najpoważniejsze w tamtych czasach sankcje. Donald Trump, co też mu jest przypominane przez rosyjskich dziennikarzy, był pierwszym amerykańskim prezydentem, który dostarczył Ukrainie broń. Nazwijmy to w ten sposób, to jest kalka z angielskiego, broń śmiertelną. U nas się tak nie używa takich sformułowań: broń to broń, a wyposażenie to wyposażenie. Tam występuje taki podział. Chodziło konkretnie o Javeliny, oczywiście w niewielkiej ilości. No niemniej to jest pamiętane w Rosji, że to nie jest prezydent, który idzie tylko i wyłącznie na ustępstwa wobec Rosji i wydaje mi się, że na tym etapie rosyjska władza, przede wszystkim Putin i jego doradcy najbliżsi, to często nie są profesjonalni doradcy, specjaliści w swoich dziedzinach, tylko po prostu ludzie jemu bliscy osobiście, że dopatrują się tutaj szansy w wyborze Donalda Trumpa, szansy na wyjście z tego konfliktu z twarzą, a przynajmniej na przerwę w tym konflikcie, bo to też jest osobny temat. Raczej tutaj trudno uwierzyć w to, że uda się zakończyć rosyjsko-ukraińską wrogość trwale. Natomiast wydaje się, że oni faktycznie rozgrywają to w formie gry o nieznanym dla nich zakończeniu, starają się wykorzystać wszelkie możliwości, żeby, no właśnie, skorzystać z charakteru Donalda Trumpa. Niemniej raczej to jest cały czas dla nich ryzykowna gra, gdzie starają się unikać też ryzykownych kroków. No tak, ale przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale wydaje się, że przeprowadzają tę grę jak na razie w sposób znakomity z ich punktu widzenia. Znaczy osiągnęli, nie dając jeszcze nic, osiągnęli już bardzo dużo, tak? Rosja wróciła, czy wraca na salony, znaczy już można z nią rozmawiać, tak? Znaczy rozumiemy, domyślamy się, bo oczywiście tego nie wiemy, że kiedy Putin rozmawia z Trumpem, czy Trump z Putinem, to rozmawiają również o współpracy gospodarczej między tymi dwoma krajami. Trump traktuje go po prostu jako jednego z partnerów, może trudniejszego, ale z którym warto zrobić jakieś interesy, no bo coś ma do zaoferowania. I właściwie jeszcze nie oddając nic, już osiągnął bardzo wiele. To wydaje się, że przynajmniej ma niezłych psychologów wokół siebie, czy jakby niezłe rzeczy musiał w niezły sposób prowadzić te rozmowy, że już tak wiele osiągnął, że narracja i Trumpa, no i wspomnianego przez nas Witkoffa, jest horrendalna, przedziwna z naszego punktu widzenia. No nie tak się zaczyna negocjacje, tak? Oni od razu na początku negocjacji już mu oddali bardzo dużo. Tutaj zacznę od tego, że Władimir Putin to jest faktycznie długoletni wódz. Nie nazwę go prezydentem, pozwolicie państwo. Natomiast to pozwala zebrać pewne doświadczenie. On przeżył już wielu amerykańskich prezydentów, w tym Donalda Trumpa przez jedną kadencję, i to faktycznie sprawia, że oni potrafią i manipulować, i kłamać tam, gdzie jest to dla nich wygodne, w sposób faktycznie dobry. Bo kłamać można skutecznie albo nieskutecznie. Oni to faktycznie potrafią. Zresztą Putin wielokrotnie, choć można o nim powiedzieć bardzo wiele złego, był opisywany jako człowiek, który faktycznie w bezpośredniej rozmowie robi wrażenie i potrafi rozmawiać z ludźmi. Natomiast tutaj zadałbym sobie pytanie, czy faktycznie otrzymała Rosja tak wiele. Do pewnego stopnia tak, ale tutaj trzeba to rozbić na konkretne kategorie. Jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe, jeśli chodzi o tę międzynarodową izolację, zdecydowanie tutaj masz rację. Tutaj można powiedzieć, że Rosja zyskała dużo takiej informacyjno-politycznej korzyści polegającej na tym, że faktycznie zaczęto z nimi rozmawiać, zaczęto ich traktować inaczej niż za czasów Bidena. Przy czym tutaj też trzeba zauważyć, że ze strony Donalda Trumpa to również może być
odbicie w zwierciadle tych samych zachowań. Władimir Putin też jest człowiekiem o określonych kompleksach, określonych potrzebach emocjonalnych, które Donald Trump tutaj zaspokaja. Bo dla Putina niesamowicie ważne jest to, żeby był on traktowany na arenie międzynarodowej poważnie, równorzędnie z innymi wodzami mocarstw. I to jest bardzo duży element całego tego konfliktu. Putin potrzebuje się czuć ważny międzynarodowo. I to, że Trump mu oferuje coś takiego, to faktycznie jest bardzo dużo dla Putina w jego własnej głowie. Tylko I to rozumiem, że sugerujesz, że to jest taka zagrywka Trumpa, bo potem go dociśnie w innych sprawach. No ale to jest wizerunek i to, o czym mówimy do tej pory, to jest jedno. No ale druga rzecz, niezwykle ważna, którą Trump od razu wrzucił na stół rozmowy, właśnie oddał na tym stole bez żadnych negocjacji, no to jest nieprzystąpienie Ukrainy do NATO. Tak? Znaczy to Trump to zaproponował, a przecież to mogło być coś, z czego Trump ustąpi, nie wiem, w 5. rozmowie, prawda, że godzi się na to, żeby Ukraina nie była w NATO. On od razu przyszedł i powiedział, że sam powiedział, jedno z czołowych, z głównych żądań Putina jest zaakceptowane. To jakaś przedziwna szkoła negocjacji. Tu zdecydowanie tak. Wiesz co, ja nie chcę wprost mówić, że to jest sprytna gra Donalda Trumpa i jego ekipy. Ona może nią być, te zachowania mogą być sprytnym wykorzystaniem putinowskiej psychologii dla jakichś celów, ale czy tak jest naprawdę, przekonamy się dopiero za jakiś czas. Póki co to tak wygląda, ale my tego na razie nie wiemy. Natomiast zdecydowanie tak. Zresztą tutaj i słowa Donalda Trumpa, i słowa Witkoffa, i po kolei wiele takich punktów zostało oddanych Rosji i będzie trudno się z tego wycofać. Rosjanie się za to uchwycą i będzie trudno wykręcić te negocjacje z powrotem do tych lepszych pozycji, o których mówisz, bo faktycznie są tutaj bardzo istotne kwestie, takie jak chociażby NATO, jak konstytucyjne uznanie okupacji terenów ukraińskich, bo na tym etapie możemy się zgodzić, że raczej trudno sobie wyobrazić, żeby w toku tych negocjacji Rosja się po prostu wycofała ze wszystkich ziem okupowanych. Ale Zwłaszcza, że, znowu ci wejdę w słowo, Witkoff w tym wywiadzie z Carsonem powiedział, że w zasadzie to tereny takie prawie rosyjskie, że Ukraińcy głosowali za tym i w większości się opowiadają za tym, żeby to była Rosja, co jest ewidentnym kłamstwem. Nie? On oddaje argumenty i właśnie mówi Putinem, nie? Więc to jest olbrzymi. To, czy on to robi z głupoty, czy to robi, bo ma jakiś wyrafinowany plan, czy robi to dlatego, że chce się podlizać i powiedzieć to, co chce Trump usłyszeć. Ja podejrzewam, że to jest to trzecie, że to wzmacnia swoją pozycję u Trumpa. Tam ten dwór w tej chwili chyba tak funkcjonuje. No ale to są zyski Putina. Tak? To są ogromne zyski Putina podczas tych negocjacji, które są ciągle w bardzo początkowej fazie. On jeszcze nic nie oddał. Czy twoim zdaniem on coś już, czy Putin coś oddał Trumpowi? Poza... Jeśli patrzymy na taki wymiar realny, to tutaj możemy mówić o przyczółku ukraińskim w okręgu kurskim. Nie mamy absolutnej pewności, że zawieszenie wymiany danych wywiadowczych tutaj odegrało kluczową rolę. No niemniej jest wiele przesłanek, na podstawie których możemy stwierdzić, że no tak, że tu niestety to zawieszenie pomocy, zawieszenie wsparcia wywiadowczego mogło odegrać tu rolę i Ukraińcy prawie całkowicie już wycofali się z okręgu kurskiego, co byłoby w trakcie negocjacji ważną kartą przetargową. Więc to jest najbardziej realny póki co efekt tej polityki. Witkoff faktycznie, powiem ci szczerze, ja oglądałem cały ten wywiad, fragmenty więcej niż raz, żeby zrobić notatki. Ten wywiad robi bardzo złe wrażenie. Mówisz tutaj o przypodobaniu się Trumpowi. Witkoff wprost powiedział, że kiedy spotkał Trumpa po raz pierwszy, to pomyślał sobie, chcę być tym człowiekiem.
To jest podlizywanie się bardzo intensywne. Nie jestem fanem takiego stylu, choć oczywiście na dworze Donalda Trumpa być może tak po prostu trzeba. Tutaj też mi te manipulacje Witkoffa brzmią źle nie tylko dlatego, że on po prostu wprowadza amerykańską publikę w błąd, ale jeszcze wprost przyznaje się de facto do ignorancji, bo on nawet nie był w stanie wymienić, o jakie regiony chodzi. Mówił o 4 regionach, oczywiście chodzi o 4 okręgi plus Krym, mówił o referendum. Referendum było przeprowadzone na Półwyspie Krymskim i w tak zwanych DNR i LNR, które też nie są całością okręgu donieckiego i ługańskiego, bo do dziś Rosja nie kontroluje całych tych jednostek administracyjnych, a te referenda były organizowane oczywiście w sposób, który urąga wszelkim standardom. Tam po prostu żołnierze chodzili z bronią w warunkach zastraszenia, propagandy, manipulacji. Przeprowadzono jakieś quasi głosowanie, które nie powinno być wspominane poza kontekstem po prostu wojennych przestępstw. I tutaj Witkoff opowiada o tym Amerykanom, którzy bardzo często po prostu o tych sprawach nie mają pojęcia, bo mają swoje problemy. Absolutnie jest to zrozumiałe, tylko że później będzie trudno amerykański naród przekonać, że warto się angażować w te sprawy, kiedy już tego typu narracja wejdzie do ogólnego przekonania na ten temat. Ludzie będą sobie to wykorzystywali do tego, żeby się od tego odcinać, żeby traktować tę wojnę jako jakiś przygraniczny konflikt 2 dalekich państw, zamiast za poważne zagrożenie dla szeroko pojętego światowego bezpieczeństwa, bo jest to de facto neoimperialna próba cofnięcia wskazówek zegara, która otwiera drogę do kolejnych agresji, kolejnych podobnych państw. Więc ja bym to traktował poważnie, a Witkoff tutaj manipulując faktami zagłusza sumienie amerykańskiego narodu de facto. I prawdę mówiąc, wracam do nie pytania, podoba czy mi się. twoim zdaniem Putin w tych negocjacjach już coś oddał? Czy jest cokolwiek, co Stany Zjednoczone, co Trump, już nie mówiąc o Ukrainie, zdobyła w tych negocjacjach? Na razie, prawdę mówiąc, nie widzę żadnych ustępstw Putina. Po prostu nic się nie wydarzyło. Wojna trwa dokładnie tak, jak trwała. Nie widzimy, żeby tutaj, tak jak właśnie okręg kurski, Ukraińcy stracili, nie powiem, że oddali, stracili. To możemy wiązać z tymi negocjacjami. Po stronie Putina tego po prostu nie widzę. Póki co oni odnieśli taką drobną korzyść na rynkach finansowych, tutaj krótkotrwale i w niedużym stopniu, ale te negocjacje obudziły pewien entuzjazm na giełdzie, na rynku obligacji państwowych rosyjskich. To jest efekt krótkotrwały i raczej nie będzie miał dużego znaczenia, ale jednak był dla Putina pozytywny. A w drugą stronę nie widać tego. No niby zadeklarował zawieszenie broni, znaczy nieatakowanie obiektów energetycznych, no i dosłownie w godzinach, w których to zadeklarował, prawda, atakował budynki mieszkalne i budynki publiczne, no więc to trudno mówić teraz atakuje. Tak, i mówić o jakikolwiek ustępstwie. Powiedz proszę, właśnie dlaczego Putin zaczął te rozmowy, tak? W jakim stanie, bo to jest chyba też ważne dla zrozumienia całej sytuacji, w jakim stanie Rosja przystąpiła, czy przystępuje do tych rozmów? Na ile on jest tak naprawdę zmuszony do tego, żeby coś zrobić, czy na ile jego sytuacja też jest trudna, no bo tej wojny w nieskończoność nie może ciągnąć. Może ją ciągnąć dłużej niż Ukraińcy, no ale to nie jest tak, że te zasoby są nieskończone.
Tutaj oczywiście bardzo wiele danych na temat rosyjskiej gospodarki, na temat wojennych strat, to są dane utajnione, więc tutaj możemy się posługiwać oczywiście tymi informacjami, które są dostępne. One nie zawsze są w pełni precyzyjne, natomiast ogólny obraz sytuacji jest dla Rosji bardzo trudny. Na tym etapie na przykład brytyjski wywiad szacuje straty na 900 000 zabitych i rannych, w tym 200-250 000 rosyjskich zabitych. Faktycznie tutaj, kiedy się rozmawia z ukraińskimi weteranami i żołnierzami, mam tutaj okazję raz na czas takie rozmowy prowadzić, to oni to widzą po prostu. Za każdym takim spotkaniem słyszę opowieści o tym, jak Rosjanie całymi grupami, falami idą na froncie na śmierć. Oczywiście to jest duży, jeśli chodzi o liczbę ludności, kraj około 140 milionów, więc to jeszcze może nie są straty krytyczne, natomiast to się silnie odbija, zresztą cała ta wojna silnie się odbija na rosyjskiej gospodarce, która też, miejmy świadomość, przed wybuchem tej wojny wcale nie była szczególnie zdrowa ani silna. Oni wykorzystali dużą część rezerw finansowych, które zgromadzili przez lata i które nie zostały zamrożone przez Europę i Stany Zjednoczone. Wykorzystali już dużą część tych zysków, które się nadprogramowo pojawiły na początku wojny, kiedy jeszcze nie obowiązywały żadne poważniejsze sankcje na ropę i gaz, a ze względu na niepokoje wojenne cena tych surowców poszła w górę. To był na początku wojny duży zastrzyk gotówki dla Federacji Rosyjskiej, ale to się generalnie kończy. Możemy tutaj długo mówić o liczbach, które nie są do końca pewne, ale jest to problem. Rosja w tej chwili sięga po różne dodatkowe sposoby, żeby ten budżet ratować. Na początku roku o 5 punktów procentowych wzrosły podatki od firm. Także cały czas, przez cały zeszły rok trwała bardzo aktywna kampania renacjonalizacji rosyjskiego biznesu. I jest to duża sprawa. W zeszłym roku to było około 20 miliardów dolarów aktywów, które renacjonalizowano. Prokuratura przychodzi, znajduje nieprawidłowości w procesie prywatyzacji sprzed 20 lat, albo na przykład były takie sytuacje, kiedy właściciel firmy, która jest uznawana za firmę działającą w sektorze strategicznym, ma podwójny paszport, co jest w takim przypadku zakazane, więc firmę mu zabierają i w ten sposób się po prostu społeczeństwo rosyjskie grabi na potrzeby wojenne, żeby jeszcze na chwilę starczyło. A pieniądze są potrzebne mniej więcej od roku 2023, na przykład amunicja artyleryjska zaczęła być deficytowa i gdyby nie dostawy z Iranu i Korei Północnej, to pojawiłby się bardzo duży problem w roku 2024. To tylko jeszcze dodatkowo urosło, przy czym jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, to tutaj irańska ma zbyt mocny proch dla rosyjskich systemów artyleryjskich, a z kolei północno-koreańska amunicja ma bardzo, nazwijmy to w ten sposób, nieregularną porcję prochu w ładunkach miotających, co sprawia, że żołnierze muszą dodatkowo ważyć tę amunicję, sortować, dobierać tak, żeby w ogóle byli w stanie w coś trafić, bo tutaj ta naważka prochu jest faktycznie kluczowa. To oczywiście nie odbywa się za darmo, to jest handel. Także handlem jest pozyskiwanie ludzi na tę wojnę. Ludzie na wojnę do putinowskiej armii idą za pieniądze i też trzeba je skąd wziąć. I tutaj oczywiście nie będę twierdził, że Putinowi potrzebny jest trwały pokój i faktyczne porozumienie z Ukrainą. Raczej jemu wciąż zależy na tym, żeby w pełni politycznie to państwo kontrolować, ale jakaś przerwa w tej wojnie jest dla nich konieczna w perspektywie. Tak naprawdę już dawno jest im potrzebna. Oni
w tej chwili kanibalizują swoje zasoby, które są potrzebne krytycznie w wielu różnych sektorach i infrastruktury państwowej, i po prostu gospodarki, i dla wydatków społecznych, socjalnych jest potrzebne, by te środki wydawać na ochronę zdrowia, na pomoc ludności, na pomoc biznesowi, a to wszystko idzie już od dawna na wojnę, co w mojej ocenie i na podstawie moich obserwacji przynosi temu krajowi trwałe straty. De facto powiedziałbym, że ta wojna po prostu zaczęła się dla Putina i dla Rosji niekorzystnie, nie poszła zgodnie z planem i w zasadzie od tamtego momentu szukają oni sposobu, żeby wyjść z tego konfliktu z jakimiś zyskami, tak żeby Putin mógł zachować twarz. I No dobrze, im ale dłużej- czy z tego, co mówisz, wynika, że ta sytuacja jest tak zła, że Putin zdaje sobie z tego sprawę i potrzebuje czasu na to, żeby odbudować gospodarkę, ale czy potrzebuje tego czasu, żeby odbudować gospodarkę po to, żeby Rosja normalnie zaczęła funkcjonować? Czy też potrzebuje tego czasu, żeby odbudować gospodarkę wojenną, odbudować armię po to, żeby mógł zaatakować Ukrainę, czy państwa bałtyckie, czy Mołdawię, czy Polskę, czy jakiś inny, czy Finlandię, że mógł to zrobić w perspektywie kilku lat. Jak to twoim zdaniem wygląda? Z całą pewnością ten pierwszy wariant możemy odrzucić, w tym sensie, że Rosja w czasach putinowskich bardzo krótko funkcjonowała normalnie i kiedy tylko znalazł wystarczająco dużo czasu, żeby to zmienić, to zmienił. Rosja jest kleptokracją rządzoną przez układ mafijny. I wojna w Ukrainie jak najbardziej także miała na celu zwiększyć zasięg tej kradzieży, żeby było na czym żerować, a także zwiększenie prestiżu na arenie międzynarodowej, odbudowę imperium. To jest potrzebne dla tych ludzi z powodów w zasadzie bardziej emocjonalnych niż praktycznych. Tym praktycznym powodem była po prostu możliwość dalszej kradzieży i krótka, mała, zwycięska wojna oczywiście pomogłaby im zachować władzę, bo pozwoliłaby zdobyć większą popularność w społeczeństwie. Na pewno nie chodzi tutaj o to, żeby faktycznie zdobyć chwilę, żeby wrócić do normalności, bo tak jak mówię, tej normalności tam od dawna nie ma. Czy oni wykorzystaliby ten czas, żeby przeprowadzić jakąś dalszą inwazję? Niestety musimy brać to pod uwagę. Musimy traktować to jako prawdopodobny scenariusz, bo skoro wydarzyło się to w 2008 roku w Gruzji, w 2014 i 2022 w Ukrainie, a dodatkowo jeszcze Rosja prowadziła aktywne, agresywne działania w Syrii. Oczywiście tam sytuacja była inna, ale wciąż można to traktować jako działania agresywne. Zabito tam wielu ludzi. Rosyjskie siły zbrojne prowadziły tam wiele operacji zbrodniczych wprost. No, należy brać pod uwagę, że będą robić to dalej przynajmniej tak długo, jak ten putinowski system pozostaje u władzy. I tutaj mówię wprost putinowski system, bo istnieje możliwy scenariusz, w którym Putin umrze w naturalny lub nienaturalny sposób, a ten system przetrwa. Jest oczywiście prawdopodobne także, że uda się go obalić właśnie po śmierci Putina, bo jest to system oparty na osobie wodza. No niemniej musimy brać pod uwagę ryzyko, że on będzie trwał i wtedy Rosja wciąż będzie stanowiła zagrożenie. I dalej bierzemy pod uwagę, że postputinowska Rosja wciąż może być imperialna i agresywna, ale tutaj to już wybiega poza horyzont jakiegokolwiek prognozowania. Postputinowska Rosja to jest duża zagadka, tam może się wydarzyć praktycznie cokolwiek. Mówiłeś przez moment o rosyjskiej armii, o potężnych stratach ludzkich, no ale te straty są też materiałowe, sprzętowe. Rosja też traci ogromną ilość sprzętu.
I to mamy takie fale czasami, no to już są tak osłabieni, prawda, już długo pewnie nie wytrzymają, już wybito tą najlepszą część armii, no bo zawsze jest tak, że w tej pierwszej fazie wojny biorą udział najlepsi oficerowie, najlepsi żołnierze, tak na pewno w przypadku Ukrainy, tak, i dzisiaj tych ludzi już nie ma. Ale z drugiej strony mówi się tak, no ukraińska armia uczy się bardzo dużo się nauczyła, tak? Ukraińska gospodarka też się przestawia. Zaczęli produkcję dronów na masową skalę, ale dokładnie to samo, znaczy nie wiem czy dokładniej, zmierzam do pytania, co się dzieje po rosyjskiej stronie, na ile ta armia, która na początku była tak wyśmiewana, tak? I były te dowcipy, memy, no i rzeczywiście wiele takich faktów świadczących o tym, jak ona fatalnie była i w fatalnym stanie i fatalnie prowadziła działania wojenne, na ile ta armia się nauczyła walczyć, tak? Na ile wyciągnęła lekcje z tych, zwłaszcza z pierwszych 2 lat wojny na Ukrainie i pod względem takim organizacyjnym sposobu prowadzenia wojny, ale również całego zaplecza, na ile to przestawienie gospodarki na tryby wojenne rzeczywiście wspomaga realnie armię i na ile ona ma zdolności do samoodtwarzania się. Tutaj poruszyliśmy bardzo wiele wątków. Może zacznę od tego, że faktycznie wielokrotnie od ukraińskich żołnierzy słyszałem, że Rosjanie też się uczą. I to często bardzo boleśnie jest odczuwane po ukraińskiej stronie. Obie armie można tutaj też podzielić na dodatkowe fragmenty, bo one są obie bardzo niejednorodne. Na przykład w tej chwili Ukraina stara się, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to nie jest łatwe samo w sobie, a tam także w dowództwie istnieje bardzo wiele problemów, bardzo wiele ludzi znajduje się nie na tych stanowiskach, na których powinni, natomiast próbują w tej chwili przeprowadzić taki projekt, który polega na rozbudowaniu tych najlepszych brygad w taki sposób, żeby one przekazały swoje doświadczenia kolejnym jednostkom. Natomiast i w jednej, i w drugiej armii widzimy, że często jest tak, że są na przykład jednostki piechoty, które albo idą do szturmów, tutaj częściej po stronie rosyjskiej, albo siedzą w okopach i te szturmy powstrzymują. I to są żołnierze zmobilizowani, albo w przypadku Rosji często przekupieni, którzy nie mają ani doświadczenia, ani szczególnie długiego treningu profesjonalnego. Po prostu mięso armatnie, niestety to jest obraźliwy termin, ale niestety w tym przypadku często pasuje do ludzi, którzy zostali rzuceni na front po prostu nieodpowiedzialnie, bez przygotowania. To się dzieje po obu stronach linii frontu, choć w Rosji na bardziej masową skalę. Tam faktycznie ten ciągły, nieustający szturm jest realizowany w dużym stopniu poprzez rzucanie zupełnie nieprzygotowanych ludzi masowo do walki. Natomiast jednocześnie na tych samych odcinkach frontu często operują jednostki na przykład dronowe, które są zupełnie inne. Tutaj drony faktycznie stały się symbolem tego konfliktu i to wygląda jak zupełnie inna wojna. Jeśli mówimy o piechocie, to wciąż są taktyki z II nawet wojny światowej, zwłaszcza w przypadku Rosjan, biegu falami na okopy przeciwnika, choć Rosjanie częściej już stosują małe grupy piechoty. To Koreańczycy z północy bardziej wykorzystują fale, ale to już nie jest aż tak istotne. Natomiast wojna dronów to jest ciągły technologiczny wyścig, w którym faktycznie obie strony nieustannie się uczą, nieustannie wymyślają nowe rozwiązania. Ostatnio takim wyjątkowo skutecznym środkiem są drony na włóknie światłowodowym. To się stało tak masowe, że teraz coraz więcej widać materiałów z frontu, gdzie na przykład dron się zaplątuje w światłowód od innego drona. Albo można zobaczyć zdjęcia drzew oplecionych tymi włóknami jak pajęczyną gęsto, co tworzy wręcz antydronową zaporę zupełnie
przypadkowo, bo tyle tego typu urządzeń lata. Pojawiają się drony wyposażone w specjalne bezodrzutowe strzelby do zestrzeliwania innych dronów, czy w miotacze siatek. Tutaj bardzo dużo nowych wynalazków jest testowanych. Niektóre z nich okazują się nieskuteczne, ale tutaj ten wyścig technologiczny cały czas trwa. Natomiast rosyjska armia, ukraińska zresztą w dużej mierze także, oczywiście straciły te najlepsze jednostki i to cały czas widać na froncie. Widać, że rosyjska armia straciła potencjał na początku tej wojny. Przez pierwszy rok, półtora widzieliśmy praktycznie cały czas walki miejskie, szturmy właśnie w tym trudnym krajobrazie. Dla prowadzenia działań bojowych miasto to jest bardzo wymagająca przestrzeń. To wymagało wyszkolonych żołnierzy szturmowych, piechoty, która wiedziała, co robi. W tej chwili jest to rzadsze, o wiele częściej w tej chwili widzimy, że Rosjanie po prostu równają miasto z ziemią, artylerią, bombami lotniczymi i dopiero idą. To jest oczywiście kosztowne, niesamowicie kosztowne i pociski artyleryjskie, i bomby. To jest po prostu droga rzecz. Na warunki wojny oczywiście tańsza niż tam pociski manewrujące czy rakiety balistyczne, ale to wciąż są miliony dolarów dziennie wydawane na takie ostrzały po to, żeby wyrównać teren, żeby można było iść tymi żołnierzami z łapanki, zajmować teren i dlatego to się, między innymi dlatego to się odbywa tak pomału. Rosja wciąż jest krajem znacznie większym, krajem, który wydaje więcej pieniędzy na tę wojnę niż Ukraina, nawet ze wsparciem państw zachodnich, a mimo to ich postępy terytorialne są kosmetyczne. Ta wojna de facto utknęła. Oczywiście, kiedy obserwowaliśmy przez ostatnie pół roku marsz na Pokrowsk, to on się nam wydawał szybki, bo był o wiele szybszy niż na innych odcinkach frontu, ale to wciąż były pojedyncze kilometry miesięcznie. To było wciąż pełzanie, więc rosyjska armia w dużym stopniu straciła potencjał ofensywny, natomiast wciąż mówimy tutaj o wojnie z Ukrainą, która jest wciąż o wiele mniejszym krajem, biednym krajem, który ma liczne wewnętrzne problemy i z korupcją, i z systemem zarządzania. Tutaj można było bardzo wyraźnie też zobaczyć taki moment, jak Ukraina czuła się zagrożona. Jako państwo była faktycznie potężna mobilizacja i władz, i społeczeństwa. I to w pewnym momencie wyhamowało, kiedy ta linia frontu się uspokoiła, to oni wrócili do takiego trybu bardziej spokojnego. Ale cały czas jest tak, no, że jednak są i armie wolontariuszy i ciągle to jest ciągle wojna, którą prowadzi całe ukraińskie państwo, tak? To nie jest tak, że reszta funkcjonuje normalnie. Chciałbym, żeby tak było. Mhm. Ale duża część ciągle w tym uczestniczy. Wiesz co, wydaje mi się, że w historii nigdy nie było tak, żeby 100% społeczeństwa oddawało wszystkie swoje siły na potrzeby wojny. To raczej, no ja nie znam z historii takiego konfliktu. Wyobraźmy sobie, że w Polsce wybucha dzisiaj wojna, tak? Jaka część polskiego społeczeństwa by uciekła, zrezygnowała, a jaka by się brała? Tam i tak to ciągle jest bardzo dużo ludzi w tym wierzą. Przy czym ja bym powiedział, że około 20% to są szacunki na podstawie obserwacji i niewyliczeń. Powiedziałbym, że faktycznie 15-20% Ukraińców daje z siebie bardzo wiele i bardzo wielkim kosztem, żeby tę wojnę wygrać. Żołnierze, wolontariusze, pracownicy fabryk, to cały czas widać, to cały czas tam jest. Powiedziałbym, że w tych momentach takiej największej mobilizacji to było bardziej 30-40% takich naprawdę zdecydowanych. Zresztą jak tutaj mówisz o Polsce, tutaj naprawdę nie trzeba sięgać do przyszłości. Wystarczy popatrzeć, jak to wyglądało podczas ostatniego dużego konfliktu na naszych terenach.
Też nie wszyscy poszli do armii, też nie wszyscy brali udział w działaniach partyzanckich, daleko nie wszyscy. I wydaje mi się, że właśnie dlatego my dzisiaj tak szanujemy tych żołnierzy AK chociażby, bo to nie była większość, to nie byli wszyscy, to byli ci najbardziej szlachetni, najbardziej ofiarni, najbardziej oddani i my o nich do dzisiaj pamiętamy. Gdyby to byli wszyscy, to prawdopodobnie ta pamięć też by wyglądała inaczej i w Ukrainie wygląda to dokładnie tak samo. Ludzie... Pozwól, że tutaj powiem tylko jedną rzecz, że oczywiście nie wszyscy i oczywiście jest masę patologii, ale zatrzymanie z Rosji jest w naszym interesie i pomoc dla Ukrainy jest w naszym interesie i dlatego i te samochody, które jeżdżą, na które zbierają Polacy i nie tylko Polacy pieniądze, odgrywają ogromną rolę. Dlatego ten samochód, na który zbieramy, one są, to gwarantuję, te samochody, na które my zbieramy, zawsze docierają na miejsce i są przekazywane żołnierzom. Została nam jeszcze 1/3. Potrzebujemy jeszcze tam bodajże 8 000 czy 7 000 na ten samochód. Link, jak przypominam, jest pod nagraniem. Przepraszam, że tu wykorzystuję ten moment, żeby zaapelować do Państwa, ale to jest bardzo ważne. Zgadzam się z tym opisem, tak? To jest część, tylko to jest nawet 20-30% to jest dużo, ale ja pamiętam, ile razy byłem w Kijowie, to spotkałem ludzi, którzy owszem, sami może niewiele robili, ale wtedy wrzucali jakieś pieniądze, tak? W czymś tam jakąś drobną pomoc, drobną lub niedrobną. Wielu z nich poświęcało swoje życie i swój majątek. Poznałem wiele firm, które przestawiły się i które po prostu pomagają armii, tak? I to jest fenomen niesamowity, myślę, że większy niż gdziekolwiek. Zdecydowanie tak. I wiesz co, no ja oczywiście także staram się robić tyle, ile mogę. Natomiast pojawia się w naszym społeczeństwie bardzo wiele takich prób zagłuszenia własnego sumienia. Tutaj bardzo często, być może oczywiście to nie są komentarze pisane przez prawdziwych Polaków, takich realnych, bo w internecie nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie klawiatury, ale zdarzyło mi się także w takim życiu codziennym usłyszeć, że Ukraińcy w Polsce kogoś irytują, bo są głośni, bo piją alkohol, bo posiadają samochody i tutaj tak naprawdę kontrargument jest bardzo prosty. No właśnie dlatego ja nie zawożę pomocy do Warszawy, do ukraińskiego posiadacza drogiego samochodu, tylko zawożę ją w kierunku frontu do sprawdzonych ludzi, których staram się za każdym razem zweryfikować, poznać. No na tym etapie już współpracuję z konkretnymi miejscami, z konkretnymi organizacjami, do których mam zaufanie i promuję takich wolontariuszy, którzy mają podobne podejście, bo faktycznie, wiesz co, ja nie lubię takiego podejścia, że Ukraińcy to albo Polacy tamto. Naród nie jest pojedynczą całością, monolityczną. Uważam, że są Ukraińcy, którzy robią świetną robotę i czuję się zachwycony, mogąc ich w tym wesprzeć, bo po prostu ratują życie, pomagają psom, pomagają chorym dzieciom, walczą na froncie i takim się przyjemnie pomaga. I tak jak powiedziałeś, to jest w naszym interesie. Czy my lubimy, czy my nie lubimy, każdy ma prawo mieć jakieś swoje sympatie. Nie ma prawa oczywiście na przykład agresywnie ich wyrażać przeciwko komuś, no ale każdy ma prawo tam, nie wiem, nie lubić Francuzów, bo nie lubi ich akcentu, czy źle brzmi mu ich język. Powiedzmy, że mamy prawo do tego typu postaw, choć tak jak mówię, nie przekuwajmy ich w działania. Natomiast no, w naszym interesie jest to, żeby ta wojna zakończyła się tam, gdzie się zaczęła. Bo niestety ma ona potencjał do tego, żeby rozlać się szerzej. W tej chwili od miesięcy już zachodni politycy ostrzegają, że może dojść do szerszego konfliktu, który dotknie także Europę, także i Polskę. No my się nie przeniesiemy magicznym sposobem za Portugalię. Będziemy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na pierwszej linii frontu.
tuż za Ukrainą, a biorąc pod uwagę istnienie Białorusi, jesteśmy po prostu na pierwszej linii frontu. Im więcej czołgów Ukraińcy spalą, im więcej Rosjan gotowych do zabijania ludzi w obcych krajach straci rękę, nogę, życie, zdrowie, tym niestety to jest tragiczne. Ja bym wolał, żeby tak to nie wyglądało, ale im mniej będzie takich Rosjan, tym lepiej dla nas. Niestety. Ja jestem A poza zwolennikiem... wszystkim te samochody, o których mówimy akurat, no to one najczęściej ratują ludzkie życia, tak? Z nich zestrzeliwuje się drony, które zabijają ludzi, które atakują budynki mieszkalne, które atakują żołnierzy. Nimi się wywozi rannych żołnierzy i ratuje się życie. No i nimi się też przewozi żołnierzy, które oczywiście walczą, a im dłużej oni będą Żołnierzy, i walczyć. amunicję, i paliwo, i jedzenie. Oczywiście w tej chwili samochody osobowe, często pick-upy po stronie ukraińskiej, to jest faktycznie element krwiobiegu, bez którego ta wojna by po prostu urwała się w momencie. Gdybyśmy dzisiaj... To jest ciekawe, może jeszcze powiem, bo to jest, większość ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, jak tam nie byli, tak? No bo to jest trudno sobie wyobrazić. Wydaje się, że najważniejsze są te wszystkie wyrzutnie, rakiety, samoloty i tak dalej. Oczywiście one są niezwykle ważne. Ale zachodnie państwa, a Stany Zjednoczone nie dostarczają małych samochodów, no bo one są drogie. A wolontariusze najczęściej, to co domyślam się i ty, na co ty zbierasz i wielu innych, to są używane samochody, które kosztują po 20, 30, 40 tysięcy złotych, które już są tutaj, jeżdżą 15-20 lat i na front są idealne, bo tam ważne, żeby to były samochody proste, nie wyposażone w skomplikowaną elektronikę, żeby jechały. No i wiadomo, że taki samochód, nie warto kupować samochodu nowego, który kosztuje 200 tysięcy, bo jego żywot może być tydzień, trwać tydzień, a może pół roku, a może rok, bo takie przypadki też są, ale one są niezwykle potrzebne. To przepraszam, że znowu się wciąłem, ale chciałem też uświadomić naszym słuchaczom, jakby co one, do czego one służą i dlaczego one są ważne. Nie? Bo się wydaje, co tam moje 100 złotych znaczy? Znaczy, bo tych samochodów Polacy dostarczyli masę. Nie? Już myślę w tysiącach. Mówię o obywatelach, nie mówię o pomocy państwa, bo to inna sprawa. Marcinie, na koniec spróbujmy to podsumować, tak? Rozumiem, że potwierdzasz to, że ta przerwa tak naprawdę jest w interesie Rosji również, że Putin potrzebuje tej przerwy, żeby się odbudować. No i tym ważniejsze jest chyba to, w jaki sposób do tego... Oczywiście Ukraińcom też jest ona potrzebna, na tym polega dramat sytuacji, ale tym ważniejsze jest to, na jakich warunkach dojdzie do zawieszenia tych walk, czy do ewentualnie zakończenia wojny, nie konfliktu, ale walk zbrojnych. No i jak na razie Putin rozgrywa to znakomicie, a Trump rozgrywa to z naszego punktu widzenia niekorzystnie. Niestety, póki co wszystko, co widzimy, tak właśnie wygląda. Ja tutaj się zgadzam. Tak, Putinowi jest potrzebna przerwa i prawdę mówiąc, mój największy strach na tym etapie właśnie na tym polega, że Trumpowi uda się wyciągnąć Putina spod nadjeżdżającego pociągu i tu bardzo ważne jest to, co się wydarzy po takim zawieszeniu broni, bo jeśli Europa i Stany Zjednoczone uznają, że koniec tej części konfliktu to jest po prostu koniec historii, można wrócić do handlu z Rosją i radosnej konsumpcji, no to za parę lat prawdopodobnie znajdziemy się w bardzo trudnym położeniu. A jeśli zostanie ten czas dobrze wykorzystany, i tutaj przede wszystkim mam na myśli Europę, to może się okazać, że faktycznie będzie to dla nas scenariusz korzystny. Jeśli się uda doprowadzić do końca rozlewu krwi, a później zaczniemy Europę, w tym Ukrainę, na potęgę zbroić i przygotowywać, to może to być jedno z najlepszych możliwych wyjść z tej sytuacji. No jeśli natomiast zakończymy tę wojnę i wszyscy uznają, że jest już po strachu i można dalej kupować rosyjski gaz i się dogadywać z Putinem, no to znaczy, że przegraliśmy.
To smutna puenta, ale też są elementy w tym, ale wiemy, do czego powinniśmy dążyć. Marcin, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Polecam Państwu kanał Marcina Strzyżewskiego. Bardzo, bardzo ciekawe Twoje analizy. Dzięki serdeczne, Marcin. Dziękuję pięknie i dziękuję Państwu. To wszystko w tym odcinku. Napiszcie, co sądzicie. Link do zbiórki, o której rozmawialiśmy, jest pod nagraniem. Wspierajcie też Układ Otwarty. Subskrybujcie. W prawym dolnym rogu jest guzik, za pomocą którego możecie zostać subskrybentami i otrzymać wszystkie informacje na temat tego, co robię. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do usłyszenia.